ale chyba to tak łatwo nie będzie, bo siedzi to naprawdę sztywno, ale cześć, witajcie w kolejnym odcinku, a w dzisiejszym odcinku wymiana poduszki, a właściwie obudowy, osłony poduszki, zwał jak zwał. Tutaj w oryginale jest ona, no nie wiem, plastik czy coś takiego, a my dziś sobie ją wymienimy na skórzaną. Coś takiego jak tutaj właśnie teraz widzicie. Do tego jest też obszyta tutaj białą nicią, żeby pasowała mi tutaj do tych boczków, czy tutaj boczków w drzwiach. A reszta pozostaje tak samo, czyli tutaj chromowane logo i ta tutaj obwódka dookoła. To oczywiście można sobie wybrać w dowolnych kolorach, bo ludzie sobie tam, widzę, wybierają różne naprawdę kolory i szycia i tak dalej. No i pewnie też zaraz powiecie, że to jakieś gówno z AliExpress i zaraz mi gdzieś tam wyszczeli, albo nie wyszczeli, albo cokolwiek tam innego. No nie wiem, będę musiał się z tym zmierzyć, spróbuję to dla Was i jak wiecie, zresztą moje filmy zazwyczaj są z dosyć sporym opóźnieniem, także pytajcie w komentarzach też, czy mi to wystrzeliło, czy nie wystrzeliło, ale myślę, że chyba raczej to nie wystrzeli, bo tak naprawdę to nie ma nic wspólnego z poduszką. Ewentualnie przy wystrzale mogą być tutaj jakieś komplikacje, ale też chyba nie sądzę. No ale dobra, kwestie bezpieczeństwa sobie zostawmy. Nie interesuje nas to, interesuje nas wymiana. A jak to zrobić? No oczywiście pierwsze co, musimy zdemontować poduszkę, a żeby to zrobić musimy no właśnie kierownicę mniej więcej w tej pozycji ustawić, żeby można było poduszkę ściągnąć. Jak wiecie, tutaj są dwa otwory po przeciwnej stronie, jeden tutaj, drugi na dole. Oczywiście będzie trzeba przekręcić kierownicę. I ja tutaj mam już takie narzędzie, kawałek wiertła M8. Tutaj jest tylko owinięte po to, żeby nie raniło ręki i licznika przez przypadek. No i w tym miejscu właśnie musimy w ten otwór włożyć to wiertło i po prostu przesunąć tak jakby w środku zabezpieczenie. Nie wiem, czy jedną ręką będę w stanie to zrobić, żeby Wam tu jeszcze to nagrać. To jest dosyć ciężkie do zrobienia. O, ale już mi tutaj jedna strona, zobaczcie, odskoczyła. Tak więc teraz obracam kierownicę i robię to samo z drugiej strony. No i teraz oczywiście podnosimy te zielone zabezpieczenie tutaj przy wtyczce, no i wyciągamy wtyczkę razem z całą poduszką na zewnątrz. No i tutaj jeszcze została 4-pinowa wtyczka do odłączenia. No i mamy naszą już poduszkę tutaj na stole. No i teraz musimy zacząć od rozbierania. Tutaj troszeczkę delikatna sprawa, ale myślę, że ogarniemy. Interesuje nas tutaj ten sznurek. O, zobaczcie, tutaj kawałek sznurka, który właśnie steruje nam naszą całą poduszką i musimy ten sznurek ściągnąć, żeby zacząć rozbierać. A żeby to zrobić, musimy tutaj tą wtyczkę żółtą, co jest na środku, tak jakby wyciągnąć. I już Wam pokazuję, jak tą wtyczkę odczepić. Tutaj trochę delikatna sprawa, ale myślę, że sobie poradzicie. Zobaczcie, tutaj po boku są takie dwa zabezpieczenia, które trzeba tak jakby wyciągnąć na zewnątrz. Ja tutaj wkładam taki, zobaczcie, do wyciągania pinów i po prostu go tutaj zaczepiam i wyciągam na zewnątrz, jednocześnie pchając palcem do góry tutaj tą wtyczkę. Jedno już tutaj, zobaczcie, mi wyszło, teraz tylko to drugie, ale niestety nie mogę Wam pokazać, bo nie mam nawet jak kamery postawić, ani tutaj trzeciej ręki nie mam, ale w ten sposób to po prostu odbezpieczamy, a to ciągniemy do góry. Teraz chyba to widać lepiej. O, tutaj po bokach to musimy po prostu wcisnąć i wtedy pomalutku wyciągamy to do góry i oczywiście odczepiamy nasz tutaj sznureczek, który nam tutaj został. No i dobra, to mamy już, powiedzmy, rozebrane i teraz pozostało nam tutaj odkręcić 4 nakrętki dookoła. Tutaj na kluczyk 8, raz, 2 i u góry też 2. Także te 4 nakręteczki sobie wykręcamy. No i powoli będziemy mogli już tutaj rozdzielać tą naszą poduchę. No i dobra, mamy już wszystkie 4 odkręcone. Także działamy teraz dalej z rozebraniem tej poduszki.
Teraz musimy rozdzielić właśnie tą część od tej części. I tutaj teraz to jest po prostu ciasno wciśnięte. Tutaj nic już teoretycznie tego nie trzyma, ale dosyć ciasno to siedzi. No i tutaj trzeba troszeczkę siły użyć. No i próbować to jakoś rozłączyć, żebyśmy mieli dwa elementy. Spróbuję ustawić kamerę jakoś może inaczej, żebyście trochę widzieli, jak ja się z tym męczę. Ogólnie to widziałem, że można coś tutaj włożyć i po prostu rozeprzeć, ale chyba to tak łatwo nie będzie, bo siedzi to naprawdę sztywno, ale faktycznie użyję czegoś, żeby tutaj rozeprzeć to troszeczkę. Będzie trochę zabawy, już czuję z tym, żeby to rozebrać. No ale myślę, że pomału jakoś to ruszymy wszystko. No nic, o, już właśnie było słychać, że ruszyło nam się to wszystko. No. I teraz powinniśmy już pomału, o zobaczcie, o, i mamy już to w dwóch częściach. To oczywiście nam nie będzie potrzebne, odkładamy na bok, działamy dalej z tym. A tutaj mamy po prostu, o, zobaczcie, takie dookoła, można powiedzieć, zabezpieczenia, które trzeba rozkleić. Tak jak ja to teraz robię. No i tą poduszkę wyciągać, tylko nie za sznurek oczywiście. Najlepiej za te wkręty. Po kawałeczku podnosimy to, odbezpieczamy i podnosimy do góry. Można też sobie zaznaczyć, w którym miejscu jest poduszka i ten sznurek, żeby się później nie pomylić. Aczkolwiek to w sumie możemy sobie zaznaczyć teraz na tej naszej nowej nakładce, żebyśmy po prostu się później nie pomylili. Ja też tak zrobię. To też łatwo nam nie pójdzie, bo dosyć ciasno to siedzi, ta poduszka. Ale to, co możemy sobie tutaj porozginajmy, bo to i tak jest, można powiedzieć, że do wyrzucania, bo już tego nie będziemy zakładać. No i teraz tutaj też właśnie po kawałku musimy to jakoś wyciągać. No siedzi tu naprawdę ciasno, no ale myślę, że jakoś to musi nam pójść, jakoś to ruszymy. Też nie wiem, czy nie będzie trzeba podważyć tutaj czymś, żeby to ruszyć. No bo to naprawdę jest tutaj, o, tutaj nam górna część się ruszyła, ale musimy dolną jeszcze ściągnąć. Także myślę, że tutaj chyba będzie lepiej sobie znowu czymś podważyć tam niżej. O, w ten sposób. O, i już nam troszkę poszło, widzę. Tak więc chyba w ten sposób właśnie podważając wyciągniemy to najszybciej. O, już nam wychodzi. Już nam wychodzi. O, zobaczcie. Tak więc dookoła delikatnie podważamy. O, tutaj już tego zabezpieczenia nam zeszło, a jest wyżej. Także zaraz ją wyciągniemy całkowicie. O, dookoła już wychodzi. No i podważyłem całość dookoła i zobaczcie, już mam to wyciągnięte. No i co, tutaj oczywiście nic nie ruszamy, nie rozbieramy tego, bo to jest nasza poduszka, tylko wkładamy do naszej nowej obudowy, oczywiście wcześniej zaznaczonej, gdzie ma być ten sznurek. Sznurek jest u góry w sumie poduszki, także to jest łatwe do zapamiętania. No ale teraz też musimy troszeczkę poodginać te wszystkie tutaj zapadki, które nam trzymają poduchę. Najlepiej je tutaj porozginać przed montażem. No i montujemy to z powrotem do środka. Pewnie też będzie trochę męczarni, no ale to już jest wszystko, jak to się mówi, z górki. Także pakujemy po kawałku naszą poduchę tutaj w nową osłonę. No i udało mi się tutaj włożyć. W miarę bez problemu to poszło. Teraz pamiętajcie tylko, żeby tutaj właśnie z powrotem te zabezpieczenie dobrze nasunąć na poduszkę, żeby ta druga część nam bez problemu weszła na wierzch. Także tutaj dociskamy te plastiki, aczkolwiek właśnie ten drugi element nam to dociśnie jeszcze bardziej, także chyba nie będzie problemu. Ale można to tak właśnie dookoła całe przejechać. Tak więc teraz nakładamy nasz tutaj ten
drugi element. Tylko pamiętajcie, żeby sobie tutaj wypuścić tak ten sznurek przy tej wtyczce. No i wciskamy go tak, jak go wyciągaliśmy. No i to też weszło w miarę bez problemów. Tak więc przykręcamy nasze nakrętki dookoła. No i zakładamy tą wtyczkę. No i mamy wszystko poskręcane. Wtyczka z powrotem zamontowana razem ze sznurkiem oczywiście. Tak więc nasza poducha ląduje z powrotem do auta. Oczywiście dwie wtyczki podpinamy i tylko ją pchamy do środka, żeby nam zaskoczyła. No i gotowe. Tak się prezentuje nasza tutaj nowa osłona kierownicy. Powiem Wam, że fajny bajer. Dodaje trochę efektu, tylko w porównaniu tutaj z resztą kierownicy jest to trochę za nowe i troszkę inny odcień skóry. Tu jest bardziej czarne, a to jest bardziej jasne, aczkolwiek to jest nowa skóra i może troszeczkę ją trzeba zaimpregnować, nabłyszczyć, to pewnie troszeczkę to ściemnieje, ale wygląda to fajnie, fajny bajer, zobaczcie zresztą sami, moim zdaniem wygląda to fajnie. Jakby ktoś chciał oczywiście coś takiego, no to link będziecie mieli oczywiście w opisie filmu, jak zawsze, no bo takie coś możecie kupić na AliExpress. Co dość istotne jeszcze, to będziemy musieli później na końcu sobie skasować błąd poduszki, bo nam się będzie wyświetlał tutaj na liczniku, wiadomo, po rozłączeniu wtyczki. Także to jest akurat normalne. No i co? I chyba to by było tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się przyda, mam nadzieję, że Wam pomogłem. Teraz sami będziecie mogli sobie coś takiego zrobić. Ja właśnie jeszcze teraz znajdę jakiś środek, żeby troszeczkę to przyciemnić, nabłyszczyć. No i myślę, że będzie ok. Ogólnie mi to się podoba, fajnie to wygląda, także na pewno ja sobie to zostawię. A Wy, jak chcecie zamówić, tak jak powiedziałem wcześniej, możecie wziąć link z opisu filmu. Dobra, to co? Jak zawsze na końcu, dzięki za obejrzenie, za wytrwanie do końca. Jeśli się spodobało, wiadomo, łapka, subik, dzwonek i wszystko co tam możliwe, a jeśli nie, no to możecie dać łapkę w dół. Zapraszam oczywiście też jak zawsze do grupy na Facebook, link macie w opisie filmu i na mój Instagram, link również macie w opisie. Na Instagramie tam za wiele się co prawda nie dzieje, ale sami wiecie, że wrzucam tam zazwyczaj coś przedpremierowo, coś co będzie się działo za jakiś czas, czyli można powiedzieć, że zapowiedzi. Dobra, nie przedłużam, trzymajcie się, cześć!